Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu nowej Skody Fabii. Czy widzieliście kiedykolwiek tak dobrze wyglądającą Skodę Fabię? Bo ja szczerze to nie. No, może poza wersjami limitowanymi jak Monte Carlo, ale w sumie i ona wygląda bardzo podobnie do testowanego egzemplarza. Zielony, jaskrawy kolor razem z czarnymi dodatkami jak lusterka, dach czy aluminiowe felgi tworzą świetny efekt w połączeniu z kształtami nowej Fabii. Projektanci wyostrzyli linię, dodali sporo kantów i stworzyli naprawdę ładne auto. Przyznacie, że w porównaniu do pierwszej serii jest o niebo lepiej. Nawet jak porównamy do wersji RS, czyli teoretycznie najmocniej, że jest świetnie. Swoją drogą, szkoda, że ta odmiana nie doczekała się wersji sportowej. Wygląd to jedno, ale patrzcie na to. Czy widzieliście kiedykolwiek Skodę Fabię z tyloma bajerami? Po pierwsze, system bezkluczykowy. I to nie tylko bezkluczykowe odpalanie, ale i nawet otwieranie drzwi. Kluczyk można mieć w kieszeni czy tam torebce, wystarczy złapać za klamkę, a drzwi się odryglują. Super. Zamykamy, dotykając klamki. Starter został w miejscu, w którym normalnie przykręcałoby się kluczyk. Dalej mamy dotykowy 6,5-calowy ekran, za pomocą którego obsłużymy audio z USB, z AUX, z Bluetootha, czy nawet przesłane poprzez Wi-Fi. Oczywiście jak jest Bluetooth, to można sparować telefon, który nawet przeczyta nam SMS-y. To go mocno od babci wyściskajcie pa. Działał reszty? Radzi sobie naprawdę świetnie. Na pokładzie jest też nawigacja, która przy mocnym oddaleniu czy przybliżeniu terenu nieco klatkuje, ale przy prowadzeniu do celu takich problemów już nie ma. Nie mogło też zabraknąć klimatyzacji, oczywiście automatycznej. Dalej mamy kamerkę cofania i czujniki parkowania przód oraz tył. Jest też nawet aktywny tempomat. Szyby oczywiście wszystkie w prądzie, a nad nami może być piękny panoramiczny dach. Niestety rozsuwany manualnie, dlatego z przodu jak już jest rozłożony, nie dostaniemy do tylnej rolety. O, byłbym zapomniał. Mamy nawet podgrzewane fotele z przodu. Wyposażenie genialne, prawda? Skoda Fabia jednak wciąż jest simply clever, czyli posiada mnóstwo drobnych, prostych, ale jakże przydatnych w codziennym użytkowaniu dodatków. Na przykład, pod siedzeniem kierowcy mamy spory zamykany schowek. Kolejny kryje się w podłokietniku. Dalej mamy gumki na fotelach z boku, które idealnie nadają się na okulary czy na telefon. Nic nie będzie latało. W bagażniku udało się zamontować półeczki i 2 haczyki na zakupy. Pomyślano nawet o wystającej rączce do zamykania bagażnika. Nie trzeba szukać po omacku klamki. Jeszcze lepszą funkcję skrywa fotel pasażera. Jest tam schowany parasol. Genialne. Tak samo genialne jest montowane skrobaczki do szyb we wlewie do paliwa. Niestety w testowanym egzemplarzu ktoś sobie już ukradł, ale normalnie powinna być dokładnie w tym miejscu. Nowa Skoda Fabia zaskakuje też ilością miejsca, nawet z tyłu. Ja mam 186 cm wzrostu, a mimo to nad głową zostaje mi około 10 cm miejsca. Super! Z przodu mamy efektownie wyglądające fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, które o dziwo nawet wysokim osobom ochronią głowę. Jest naprawdę nieźle. Pora się przejechać. Mówiłem już, że Skoda Fabia nie ma sportowej wersji. Najmocniejszy dostępny wariant to turbodoładowana benzyna 1.2 TSI o mocy 110 koni i o 175 Nm momentu. Dokładnie taki silnik jest pod maską testowanego egzemplarza. Szczerze, do takiego lekkiego auta nadaje się on znakomicie. Do setki rozpędza się 9,4 sekundy, a prędkość maksymalna to 197 km/h. Bardzo żwawo. Również elastyczność zadowala, zarówno w mieście, jak i na trasie. Trzeba tylko pamiętać o redukcjach, bowiem poniżej 2000 obrotów mało się dzieje i samochód dość przeciętnie przyspieszy. Jak na taką moc i osiągi, to spalanie również jest niezłe. Jesteśmy w stanie zejść do 6,5 litra w trasie i do 8,5 w mieście. Na autostradzie, jadąc 140 km/h na tempomacie, chwilowe spalanie oscyluje około 8 litrów. Jeśli zwolnimy do 120, to spalanie spadnie do 7 litrów. Nowa Skoda Fabia posiada też całkiem niezłe właściwości jezdne. Mirage z Volkswagenem się opłacił. Auto jest zwarte i sztywne, ale nie przesadnie twarde. Czuć taką niemiecką rękę. Dobra.
Póki co jest świetnie. Nowoczesny i ładny wygląd, sporo miejsca w środku, mnóstwo bajerów i przydatne rozwiązania. Również do jakości materiałów czy spasowania nie ma się co przyczepić. Gdzie jest haczyk? Cóż, w cenie. Wypadałoby teraz zadać pytanie. Czy widzieliście kiedykolwiek tak drogą Skodę Fabię? Testowany egzemplarz kosztuje 72 000 złotych, a to jeszcze nie jest maksymalna kwota, bowiem można dobrać jeszcze dwusprzęgłowy automat DSG za kolejne 5000 złotych. Brakuje też kilku pierdół, jak chociażby śmietniczki w drzwiach. Tak, za Fabią można zapłacić nawet 78 000 złotych. Dobra, ale to jest maksymalny, doposażony, najmocniejszy wariant Skody Fabii. Taką raczej mało kto kupi. Cennik zaczyna się od 40 380 zł za wersję wolnossącą benzynową 1.0 o mocy 60 koni. Jednak dobrze wyposażony egzemplarz z nieco mocniejszym silnikiem będzie kosztował około 55 000 zł. Drogo, ale porównując wyposażenie, to taniej wyjdzie nam tylko Dacia Sandero, która jest niestety gorzej wykonana i ma słabsze silniki. Nie ma też aż tylu bajerów jak Skoda Fabia. Nowa Skoda Fabia zrywa z wizerunkiem nudnego dziadkowozu. Teraz to może być modne, miejskie auto dla młodych. Paradoks tkwi niestety w tym, że na dobrze wyposażone modne autko nie stać młodych, a starych. A starzy wolą kupić podstawową odmianę z kilkoma akcesoriami, bo nie potrzebują ich więcej. Mimo wszystko Skoda Fabia to kawał dobrego, niemieckiego, czeskiego produktu.